Cześć, witam Cię na moim kanale. Ja jestem Tomek i jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda praca kierowcy zawodowego w Wielkiej Brytanii na cysternach, to dobrze trafiłeś, więc już teraz zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić nadchodzących filmików. Będziemy sobie dużo jeździć i opowiadać. Jest dużo ciekawej pracy do wykonania, także będzie na pewno co oglądać. A tymczasem nie przedłużam, wypełniam szybko papiery, dopiero zaczynam, jest godzina 5 rano, więc ja przygotowuję się dzisiaj do pracy. Mamy napięty grafik, skończy się to prawdopodobnie 15-godzinną zmianą, także nie ma na co czekać. Zaraz idę zabrać parę rur z innych cystern, dlatego że ja na mojej naczepie mam ich trochę za mało. Potrzebujemy ich do wykonania dzisiejszej pracy, także idę to teraz zrobić, sprawdzę ciężarówkę i zaczynamy dzisiejszy dzień. Ok, ja właśnie wyjechałem z yardu, mamy wszystko, czego potrzebujemy, doładowaliśmy jeszcze trochę AdBlue, bo było mało. I teraz jedziemy do fabryki, która produkuje takie szybkie posiłki, które można sobie odgrzać w mikrofali. I jedziemy tam po prostu zatankować naszą cysternę waste'em, czyli po prostu pozostałością w postaci płynu tego, co zostaje podczas procesu produkcji. Mamy do tego miejsca jakieś 40 minut, nie ma tam jakiejś danej godziny, na którą mamy być, aczkolwiek o godzinie 6 rano zmienia się zmiana, także tam jest bardzo dużo samochodów. Więc ja zawsze jadę tam po 6, żeby dać ludziom czas na dojechanie do domu, bo zbiornik jest pod ziemią na parkingu, także ja, żeby się tam wcisnąć, muszę się wycofać przez wszystkie te samochody. No i jak ludzie spieszą się do domu po skończonej pracy, to tam jest taki młyn, że lepiej jest poczekać te 15 minut, aż wszystko się tam uspokoi, ludzie pojadą do domu, nowi przyjadą na zmianę i wtedy można sobie na spokojnie tam pracować. A tymczasem jedziemy, jak się uda, to pokażę Wam, jak to wygląda na miejscu. Widzicie, jak z prawej strony wyjeżdżają samochody. Jest dokładnie godzina, którą staraliśmy się ominąć, no ale tak wyszło. Stąd, skąd wyjeżdżają te samochody, my musimy wycofać. Także ja sobie teraz stanę po lewej stronie, pozwolę im po prostu wyjechać wszystkim, poczekam, aż to ucichnie i będziemy mogli zacząć tankować. Przed chwilką widzieliście, jak zainstalowałem rury i jak płyn przelewał się do podziemi, żebym ja mógł go wciągnąć z tego zbiornika. Podpięcie tych rur zajęło mi około 20 minut, trochę się przy tym zmęczyłem, bo ciężko je zgiąć. Płyn wyglądał w miarę ok, myślałem, że szybko pójdzie, ale z czasem zaczął być coraz bardziej gęsty, także teraz niestety moja cysterna trochę męczy się z zassaniem go. Jestem tutaj już 2 godziny, także trochę to trwa, zazwyczaj nie jest tak długo, ale coś przebudowują tutaj ten effluent plant i po prostu teraz materiał jest bardziej gęsty.
Przez to mam trochę opóźnienia, ale nie ma się co łamać, mamy jeszcze mnóstwo czasu. Jest to co prawda pierwsza robota, ale nadrobimy na następnych. Ja idę teraz sprawdzić, co się tam dzieje, bo tak naprawdę już niewiele jestem w stanie zrobić. Będę musiał zostawić ten towar, który tam po prostu osiadł. Jest po prostu zbyt gęsty, nie jestem w stanie go już dłużej wciągać, a nie chcę przepalić pompy, bo już się trochę męczy. Także będę musiał to tutaj zgłosić, że będą musieli go trochę zmiękczyć. Jutro rano jestem tutaj, także mam nadzieję, że do tego czasu ten zbiornik, który jest pod ziemią, się nie przeleje i będziemy mogli opróżnić go jutro do końca. Zobaczymy, bo czasami po prostu jak za dużo się go zostawi, to przelewa się na następny dzień i tego płynu jest po prostu po kostki, także chcielibyśmy to uniknąć. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja już nie mam czasu, żeby tutaj siedzieć, także będziemy się pomału zwijać i jedziemy dalej. Jedziemy to wyładować do Widnes, do miejsca, w którym po prostu przetworzą to na energię, a podczas tego procesu z tego wydobędą tak zwany digestate. Digestate jest to fertilizer, który my potem zawozimy na lokalne farmy, żeby farmerzy mogli spryskać sobie swoją trawę. Dzięki temu produktu przyspiesza ona po prostu swój porost. Dobra, także ja idę się zwijać i do zobaczenia za chwilę. Ok, no to spadamy stąd. Jedziemy do Widnes. Rozładować to, co zabieramy z fabryki jedzenia. Także wygląda to tak, że połowę tego zbiornika, który jest pod ziemią, musieliśmy zostawić. Produkt był niestety zbyt gęsty, żeby go wciągnąć i zgłosiliśmy to oczywiście tutaj do kierownika, aczkolwiek ten effluent plant, który tutaj jest po prostu tak skonstruowany, że są 3 takie duże zbiorniki, które my otwieramy i one bezpośrednio do tego podziemnego wpływają i my dopiero wciągamy to z podziemi. Ja mu po prostu powiedziałem, że lepiej byłoby zamontować złączkę, żebyśmy mogli ładować bezpośrednio z tych zbiorników, bo po prostu nie widzę sensu tankować tego z podziemi. Aczkolwiek nie jestem jakimś znawcą, to była tylko sugestia, dlatego że za każdym razem jak tutaj jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić do końca, bo fizycznie ten nasz tanker nie jest w stanie tego wciągnąć, jeżeli jest zbyt głęboko. No i im jest głębiej, tym produkt jest gęstszy, no bo tam siedzi po prostu z tygodnia na tydzień, coś zostaje. No i z niego robi się taka skorupa i potem blokują się te wszystkie rury i tak dalej, także no niestety tak to wygląda, także może się okazać, że jutro tam wrócę i wszystko będzie pływać, ale cóż, tak to już jest w tej pracy. Dobra, słuchajcie. Praca na cysternie ma to do siebie, że zaczynam, powiedzmy tak jak dzisiaj, o 5 rano. Teraz jest godzina 8:10 i ja dopiero wyjechałem 40 minut. Czyli tak naprawdę 2 godziny i 20 minut to jest cała reszta. Czyli ładowanie, walka z rurami, otwieranie zaworów, w zależności od sajtów, co trzeba zrobić, bo my również operujemy wszystkie te effluent plant, czyli wszystkie te miejsca u klientów, żeby po prostu załadować
cysternę. Także my w ciągu dnia przy takiej 15-godzinnej zmianie zazwyczaj wyjeździmy raptem 4-5 godzin, jeżeli jest to praca lokalna, prawda? Ja teraz jestem na pracy lokalnej z racji tego, że po prostu niedługo wyjeżdżam do Kanady i tak jest im wygodniej, żebym nadganiał tutaj robotę, a nowi kierowcy, którzy przyszli tutaj pracować, wdrażają się w dalsze dystanse i ewentualnie zostają na noc w kabinie. Oczywiście mi się również zdarza, że zostanę, czasem mnie poproszą, żebym pojechał gdzieś na dalszy dystans, czy po prostu zrobił jakąś dalszą robotę, tak jak na przykład jeździliśmy całkiem niedawno wywrotkami, czy tam tipperami do Szkocji i jeden taki ładunek do Szkocji zajmował powiedzmy 5,5 godziny samej jazdy, więc jak się wracało po drugiej, no to kończył się czas jazdy, trzeba było zaparkować na noc i z dnia na dzień było się jakby coraz dalej, czyli po prostu coraz szybciej ten czas się kończył, a raczej coraz bliżej Szkocji. Także tak to czasem wygląda. Tutaj o tyle jest dobrze, że można sobie w miarę wybierać, aczkolwiek ja jestem zatrudniony jako kierowca długodystansowy, także to jest tymczasowe, a raczej tak naprawdę do końca mojej tutaj kariery, no bo jak otworzą granicę z Kanadą, to wyjeżdżamy z rodziną i zacznie się coś nowego. Podjedziemy sobie zatankować trochę diesla, bo nam się kończy. I słuchajcie, oglądam na bieżąco dwa kanały. Jeden to jest rzecz jasna kanał Rafała Zazuniuka, dlatego że po prostu jest świetny i to właśnie on zaraził mnie między innymi Kanadą, dlatego też do niej jadę, bo po prostu po oglądnięciu jego filmów po prostu człowiek chce tego spróbować. A drugi kanał, jaki oglądam na bieżąco, to jest Adrian Trucker Packer, który pokazuje to życie kierowcy z takiej aktywnej strony tego wszystkiego. No bo jak wiecie, w trasie ciężko zadbać o formę, a gościu po prostu właśnie w trasie zrobił naprawdę dobrą sylwetkę. I tak oglądając go, sam zaraziłem się taśmami i właśnie sobie kupiłem taśmy do ćwiczeń, żeby też sobie trochę pomachać w trasie. Przyszły do mnie wczoraj, może nie są jakieś tam najlepszej jakości, bo to są dopiero początki, ale dzięki właśnie takim youtuberom jak oni można po pierwsze dużo zobaczyć, dużo się nauczyć, a po drugie zadbać o siebie w trasie, bo tak jak Adrian pomaga po prostu w treningu, pokazuje, na czym to wszystko polega i w bardzo fajny, pozytywny sposób to przedstawia, także upewnijcie się, że zaglądniecie na ich kanały. Polecam po prostu. Ja oczywiście nie będę pokazywał Wam moich treningów na taśmach, przynajmniej na razie, dlatego że nie będę się ośmieszał, prawda? Nie ćwiczyłem już 10 lat i dla mnie, żeby zrobić 50 pompek teraz, to jest naprawdę wyczyn. Myślę, że bym wypluł płuca, no ale może z czasem
jak troszeczkę podrasuje swoją budowę, formę, to coś takiego wrzucimy raz na jakiś czas. Dobra, jesteśmy na miejscu, będziemy teraz tankować. Ok, zatankowaliśmy 270 litrów. Sprawdźmy sobie przebieg. Przebieg to 400 881. Ok, lecimy dalej. Miejsce odzyskiwania energii. Tutaj będziemy rozładowywać nasz food waste. Także ja wszystko podepnę, pójdę podpisać papiery, rozładuję. Udało nam się zabrać stamtąd 29 ton i 500 kg. Także potrwa to jakieś pół godzinki, nim ja tutaj rozładuję. I pojedziemy z tego miejsca, bo zaraz po rozładunku załadujemy Digestate i doręczymy go na farmę we Frodżan. Także widzimy się po rozładunku. Rozładowaliśmy waste z fabryki, załadowaliśmy Digestate. Było sporo problemów, nie mogłem niestety tego Wam pokazać, za dużo się tam działo. A poza tym nie jestem pewny, czy mogę nagrywać w tamtym miejscu, więc sobie odpuściłem. Ale opowiem Wam pokrótce, co się stało. Rozładowałem bez problemu, szybciutko poszło, pół godzinki. Byłem zadowolony, że żadnych opóźnień, bo zazwyczaj jak się tankuje Digestate, to nic się takiego tam nie dzieje. Zawsze jest wszystko sprawnie. Ale tym razem zmienili jakiś system filtrowania, czyli wyciągania plastiku z tego płynu i teraz zamiast przez jedną maszynę przechodzi przez dwie i w momencie włączenia pompy ta maszyna nie wyłapuje plastiku, tylko po prostu leci towar razem z plastikiem, a mi nie wolno takiego załadować. Przez pół godziny chodziłem po, że tak powiem, tej elektrowni i kurczę, nie mogłem nikogo znaleźć, więc odpuściłem sobie. Wciąż załadowałem 25 ton. Dostałem tam zielone światło, żeby po prostu wziąć tyle, ile jest, a oni teraz w międzyczasie mają to sprawdzić, żebym po prostu jak wrócę, bo pod koniec dnia będę miał jeszcze 2 ładunki,
to żeby wszystko działało. Póki co jest jak jest, w sumie niepotrzebnie czas zmarnowany, bo naprawdę mamy napięty grafik, ale straciliśmy tylko 25 minut, więc nie ma tragedii. Teraz musimy troszeczkę nadgonić. Jadę na jakąś farmę, nigdy tam nie byłem, nie mam pojęcia gdzie ona jest, zaraz będę tego szukał. Na razie jadę po prostu w kierunku Frodsham, bo tam podobno w tamtej okolicy gdzieś to jest. Także ja za chwileczkę i tak mam przerwę, więc sobie stanę i popatrzę na mapę, jak się tam dostać. Już rozmawiałem z farmerem, farmer mi zostawił kod do bramy, bo podobno tam jakaś brama ma być zamknięta. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie jedziemy w stronę Frodsham, żeby dostarczyć digestate, żeby farmer mógł sobie to spryskać na swoją trawę. Tak jak wspominałem wcześniej, ten towar służy do porostu głównie właśnie trawy. Używają go po to, żeby po prostu szybciej można było ją ogarnąć. Dobra, nieważne, jedziemy dalej. Zmiana planów, dlatego że po drodze popatrzyłem sobie mniej więcej gdzie to jest i okazuje się, że to jest tylko 20 minut stąd, także mam na tyle czasu, więc doręczę ten ładunek, żeby mieć to z głowy, a potem zaraz po tym jak wylejemy to zatrzymam się gdzieś na przerwę i jedziemy dalej. Po przerwie będziemy mieć następnego klienta, pojedziemy sobie do Elton i tam będziemy ładować sludge albo wastewater, jeszcze tego nie wiem, czekam na potwierdzenie. To jest właśnie ta robota, na którą dzisiaj rano zabierałem specjalnie rury dodatkowe, bo wiem, że tam potrzebne są przynajmniej 4. Mam nadzieję, że okaże się, że to jest właśnie ta robota, a nie jakaś inna, gdzie będę potrzebował ich więcej. No ale to jest właśnie cały urok tej pracy. Czasami po prostu nie wiadomo nic do ostatniej chwili, więc trzeba się po prostu ubezpieczyć. Ja wziąłem te rury, bo na wszelki wypadek, prawda? Może się okazać, że będę potrzebował jedną, ale nie szkodzi, lepiej mieć więcej niż mniej. Dobra, także lecimy teraz na tą farmę, zobaczymy gdzie to jest, jaki jest tam dostęp i zobaczymy, czy wszystko pójdzie sprawnie. Także jedziemy.
Ok, gotowe, rozładowane. Właśnie wylaliśmy digestate na lokalną farmę, także farmer jest szczęśliwy. Teraz wyjeżdżamy stąd i ja tylko zamknę bramę. Jadę sobie zaparkować na przerwę, bo mi się kończy czas pracy, a my zobaczymy się u następnego klienta, także bądźcie ze mną. Dobra, ja jestem u ostatniego klienta. Niestety nie byłem w stanie tutaj nagrać, bo najpierw były kontrole, jeżeli chodzi o wirusa. Potem zbadali mi temperaturę, trzeba było wypełnić parę dokumentów, ale jest dobra wiadomość, nie mam symptomów, także przynajmniej jestem zdrowy. A poza tym z moim systemem immunologicznym, robiąc w tej pracy z tym towarem, to chyba wirus raczej by uciekł niż mnie zaatakował. No ale dobra, jesteśmy tutaj już na miejscu, pokażę Wam tylko co podpiąłem, gdzie i gdzie trzeba było wycofać. Także jak widzieliście, to jest taki przykładowy dzień z życia kierowcy na cysternie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony mi czas. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak jest, to wciskajcie łapkę w górę, komentujcie moje filmy, bardzo mi to pomoże. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, żeby zobaczyć więcej, a będzie ich więcej, także mam nadzieję, że spotkamy się już w następnych. Dzięki raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia.